W dzisiejszym odcinku chcę Was wprowadzić w temat glonów w akwarium słodkowodnym. Dlaczego tylko wprowadzić? Dlatego, że to bardzo obszerny temat. Nie będziemy tutaj omawiać mitów i przypuszczeń, ale same fakty. Pokażę Wam w cudzysłowie najpopularniejszych winowajców, wyjaśnię skąd się biorą i co najważniejsze, jak się ich skutecznie pozbyć. I teraz proszę wszystkich o uwagę. Jeżeli ten temat Cię zainteresuje, daj koniecznie znać o tym w komentarzu. Wtedy rozłożymy na czynniki pierwsze konkretne typy glonów. Napiszcie konkretnie, z którym macie największe problemy, a ja go wezmę na warsztat w osobnym odcinku. Umowa dżentelmeńska. Który typ glona będzie najczęściej wspominany w komentarzach? O tym robię kolejny odcinek. A dziś opowiem Wam o krasnorostach, zielenicach, a także osinicach, które tylko udają glony i większość z Was daje się na to nabrać. Jak powstają i jak się ich pozbyć? O tym właśnie będzie w tym odcinku. Zapraszam na film. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Zielony nalot na szybach, czarne pędzle na liściach i gęsta zawiesina w wodzie. To nie jest tylko problem estetyczny, ale sygnał, że Twój ekosystem właśnie ogłosił upadłość. Większość akwarystów popełnia błąd, traktując glony jako chorobę, którą trzeba wyleczyć chemią, podczas gdy one są jedynie objawem głębokiego zachwiania równowagi biologicznej w Twoim akwarium. W naturze glony pełnią rolę stabilizatora. Pojawiają się tam, gdzie rośliny wyższe nie dają sobie rady z nadmiarem składników odżywczych. I tu powinna nam się zapalić czerwona lampka. Zrozumienie tego mechanizmu pozwoli przejąć kontrolę nad zbiornikiem w zaledwie, powiedzmy, 14 dni, bez użycia drogich preparatów, które często szkodzą bardziej rybom i naszym skorupiakom niż samym glonom. Bo w dobrze funkcjonującym akwarium glony nie znikają dlatego, że je zwalczyłeś, bo nierzadko po prostu nawet nie kiwniesz palcem, a tych glonów nie ma. Ale dlatego, że przestały mieć ku temu warunki i wyparła je bardziej rozwinięta forma życia, czyli nasze rośliny. Pozwólcie, że teraz na przykładzie kilku gatunków glonów i, uwaga, nie tylko glonów, wyjaśnię Wam, jak to działa. Proponuję teraz Wam wywiad z wrogiem, czyli krasnorosty i zielenice. Zacznijmy od tego, że tak jak w przypadku chorób ryb akwariowych, tak samo z glonami, skuteczna walka wymaga precyzyjnej identyfikacji wroga, ponieważ każda grupa glonów ma inną piętę, że tak powiem, achillesową. Krasnorosty. Te charakterystyczne czarne lub szare pędzelki to zmora akwariów z silną cyrkulacją wody i wysokim poziomem zanieczyszczeń organicznych. Po angielsku nazywa się to Dissolved Organic Carbon. W takim wolnym tłumaczeniu na język polski, bo nie jestem jakimś specjalistą od języka angielskiego, chodzi tutaj o rozpuszczony węgiel organiczny. Jak wszyscy wiemy, wszystkie organizmy na naszej pięknej niebieskiej planecie mają w sobie w składzie węgiel. A w takiej mikroskali jak nasze akwarium chodzi tutaj o resztki pokarmu, odchody ryb, rozkładające się części roślin i martwe ryby i inne produkty przemiany materii. Mam też swoje obserwacje, z których wynika jasno, że krasnorosty uwielbiają obecność wolnego żelaza przy jednoczesnym niedoborze dwutlenku węgla. Teraz ktoś może zadać pytanie, no zaraz stary, no ale przecież tutaj też jest węgiel w dwutlenku węgla. No i powiem Wam, że też nieraz się nad tym zastanawiałem, ale odpowiedź jest prosta. Dwutlenek węgla jest w formie gazu, który jest łatwo przyswajalny dla roślin. A detritus to cała grupa różnych związków organicznych w wodzie, która jest o wiele słabiej wchłaniana przez rośliny. Wracając do krasnorostów. Jeśli widzisz je w swoim zbiorniku,
Twoim priorytetem nie jest skrobanie liści, ale stabilizacja poziomu CO2 i ograniczenie podawania nawozów mikroelementowych. Krótko mówiąc, trzeba dodać dwutlenek węgla, a obniżyć poziom żelaza. A z kolei źrenice punktowe, tworzące twarde kropki na szybach, to zazwyczaj objaw zbyt niskiego poziomu fosforanów w stosunku do azotanów. Tutaj statystyki są nieubłagane. W 90% przypadków zachwianie stosunku Redfielda, czyli proporcji azotu do fosforu, skutkuje natychmiastowym wysypem zielenic. Zamiast czyścić szyby co 2 dni, musisz po prostu dostarczyć roślinom brakującego fosforu, by mogły w jakiś efektywny sposób konkurować o światło z glonami. Dobrze, teraz naprawdę krótko o sinicach, czyli o bakteriach, które często uważamy za glony. Zupełnie inną strategię musimy przyjąć wobec sinic, które technicznie nie są glonami, a cyanobakteriami zdolnymi do fotosyntezy. Rozpoznasz je po niebieskawo-zielonym, śliskim dywanie, który wydziela charakterystyczny, niestety nieprzyjemny zapach ziemi. Sinice potrafią wiązać azot bezpośrednio z atmosfery, więc pojawienie się ich to niemal zawsze dowód na krytyczne braki azotu w wodzie lub martwe strefy w podłożu. Wspominałem na początku filmu, że nie zawsze chemia jest dobrym rozwiązaniem, ale nieraz w stosunku do sinic jest konieczna. Ale oczywiście warto próbować. Według mnie jedną z najskuteczniejszych metod jest metoda w postaci zaciemnienia akwarium na równe 5 dni. Jak wcześniej powiedziałem, sinice przeprowadzają fotosyntezę. Oczywiście bez dostępu do światła proces fotosyntezy u bakterii zostaje przerwany, podczas gdy u wyższych roślin posiadających zapasy energii w kłączach ten czas nie stanowi większego problemu. Ważne jest jednak, by w tym czasie nie podawać żadnego pokarmu i wyłączyć dopływ dwutlenku węgla. I tutaj nie tylko skupiamy się na wyłączeniu światła, ale też warto zasłonić to akwarium jakąś płachtą. Po wspomnianych 5 dniach odsłaniamy zbiornik, włączamy oświetlenie i natychmiast koniecznie musimy podmienić wodę nawet 60%, dlatego żeby usunąć toksyny wydzielane przez obumierające bakterie. Oczywiście też nie możemy zapomnieć o ekipie sprzątającej w roli takiego biologicznego dozorcy. Jak chcecie, napiszcie w komentarzu, mogę też stworzyć dla Was taki film o najlepszych zwierzętach do ekipy sprzątającej akwarium. No dobrze, ale musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wprowadzenie zwierząt do walki z glonami ma sens tylko wtedy, gdy najpierw usuniesz przyczynę ich powstawania. Gatunki zwierząt takie jak krewetka amano czy otoski to najlepsi sprzymierzeńcy w utrzymaniu czystości, ale traktuj je jako służbę porządkową, a nie jakiś oddział szturmowy, który wymiecie wszystko. Moje obserwacje pokazują, że jedna krewetka amano na 5 litrów wody potrafi utrzymać zbiornik w idealnej czystości, o ile nie jest przekarmiona pokarmem sztucznym. Oczywistą oczywistością jest, że każde zwierzę, które będzie miało po prostu pokarm podany na tacy, nie będzie biegać po całym akwarium w poszukiwaniu glonów. Musimy też wiedzieć o tym, że jeżeli glonów będzie zbyt dużo, a pracowników w cudzysłowie będzie zbyt mało, no to nie nadążą je zjadać. Ponownie krasnorosty. Musicie wiedzieć, że większość ryb nie lubi tych glonów, dlatego że po prostu dla nich są niesmaczne ze względu na zawartość węglanu wapnia w ich strukturze. Bardzo ważnym tematem, szczególnie w pierwszej fazie młodego akwarium, jest roślinność szybko rosnąca. Warto takie rośliny wprowadzić chociażby przejściowo, żeby zjadały nadmiar substancji odżywczych, a tym samym głodziły glony. Kolejnymi sprzymierzeńcami każdego akwarysty, który nie chce mieć glonów, są rośliny pływające, takie jak limnobium, czy już chyba w dzisiejszych czasach
zakazana pistia. Czyli jak zakazana, to chyba nie wspominamy o niej. Tego typu rośliny są tak zwanymi odkurzaczami azotanów, ponieważ pobierają składniki odżywcze bezpośrednio z kolumny wody i z ogromną wydajnością. Oczywiście chyba nie muszę teraz tłumaczyć, że jeżeli masz problem z azotanami, no to nie dawaj roślin pływających. Dlatego, że kiedy je dasz, to jeszcze tych azotanów będziesz miał mniej w słupie wody. Jak wszyscy wiemy, część glonów sobie tak pływa swobodnie w toni wodnej i właśnie te rośliny pływające w tej toni wodnej są dla nich naturalnym konkurentem. Co warto by było z tego filmu zapamiętać? Na pewno to, że akwarium to system naczyń połączonych. Prawda o walce z glonami sprowadza się do jednej zasadniczej tezy. Czyste akwarium to nie takie, w którym nie ma glonów. Uwierzcie mi, w każdym akwarium są glony. Ale takie, w którym rośliny są na tyle silne, żeby zdominować i wygrać walkę o pożywienie z glonami. Glony są naturalną i niezbędną częścią każdego ekosystemu. Pełnią bardzo ważną rolę bezpiecznika natury. Ich gwałtowny wzrost to informacja, że gdzieś w Twoim systemie filtracji lub nawożenie powstała wyrwa. Albo jest niedostateczna filtracja, albo wręcz odwrotnie, albo jest za dużo składników, albo w ogóle ich nie ma. A że w naturze nic nie może się marnować, wtedy właśnie na scenę wchodzą glony. Zamiast szukać kolejnego cudownego preparatu w butelce, skup się na optymalizacji oświetlenia i stabilizacji poziomu makro i mikroelementów. Akwarium wolne od glonów to tak naprawdę efekt uboczny zdrowych roślin. I to nasz cel numer 1 sam w sobie. Nie musimy od razu używać agresywnej chemii. Wystarczy, że zadbamy o nasze rośliny. Może teraz coś pozytywnego. Jeśli udało Wam się wygrać wojnę z konkretnym rodzajem glonu, napiszcie koniecznie w komentarzach, jaka metoda w Waszym przypadku okazała się najskuteczniejsza. Dzięki za poświęcony czas i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, którego jak zwykle premiera w sobotnie popołudnie. Do tego czasu zapraszam wszystkich do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Pewnie jest jeszcze dużo takich materiałów, które jeszcze nie widzieliście. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się za tydzień. Cześć!